Hej, tu Stysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii makijażowej analizy kolorystycznej. W tej serii pokazuję Wam makijaże dostosowane pod dany typ kolorystyczny, co oznacza, że mówię Wam, jakich kolorów najlepiej używać i w jaki sposób ten makijaż wykonywać, na co zwracać uwagę, czego unikać, a co jest zalecane pod dany typ kolorystyczny. Możecie w ten sposób wykonać sobie podobny makijaż w domu i zweryfikować, czy jest to Wasz klimat, czy nie, czy dobrze się w tego typu makijażu, czy w takich kolorach czujecie, czy nie. I może to pomoże Wam zweryfikować, jakim typem kolorystycznym jesteście. Chociaż ja sama nie praktykuję analizy kolorystycznej w swoim makijażu na co dzień, bo lubię się bawić makijażem, ale wiem, że wiele z Was lubi i stara się wybierać kolory najbardziej komplementujące, więc ta seria jest specjalnie dla Was, dlatego będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mi kciuka do góry, jakiś komentarz albo podbijecie odcinek dla odrobiny wsparcia. W dzisiejszym odcinku zajmujemy się typem kolorystycznym zgaszone lato, typem, o którym mówi się, że większość Polek jest zgaszonym latem, a ja bym powiedziała inaczej. Większość Polek myśli, że jest zgaszonym latem. Powiem Wam, że z tym typem jest mylonych najwięcej osób. W sensie, jak nie wiemy, kto jaki ma typ, to na pewno jest zgaszonym latem. Jak, nie wiem, ma jakiś taki neutralny kolor włosów, na pewno jest zgaszonym latem. I mam wrażenie, że naprawdę bardzo dużo osób myśli, że jest tym zgaszonym latem, a nie do końca nim jest. Dlatego zachęcam Was, abyście wypróbowały dzisiejszy makijaż na sobie i zweryfikowały, czy są to faktycznie Wasze kolory i czy w takich kolorach dobrze się czujecie. Tu mam paletę dla zgaszonego lata. Oczywiście to nie jest jakby cała paleta kolorystyczna zgaszonego lata. Jest tych kolorów znacznie więcej. Najlepiej sobie wpisać w internet i wyszukać, ale to są takie główne kolory najbardziej charakterystyczne dla zgaszonego lata. Więc zgaszone lato jest typem, które przede wszystkim potrzebuje kolorów zgaszonych, chłodnych i jasnych. Ale najważniejszym atrybutem jest to, że właśnie jest zgaszone. Także na tym się skupiamy. Jeżeli chcemy, żeby zgaszone lato wyglądało dobrze w makijażu, to szukamy wszelkiego rodzaju odcieni, które są owszem chłodniejsze, ale przede wszystkim właśnie takie przybrudzone, przygaszone, jakby miały w sobie takiego nutkę, takiego brudu, takiego popiołu, albo leżały długo na słońcu i tak wypłowiały troszeczkę. W porównaniu na przykład do chłodnego lata, które też jest chłodne, ale zobaczcie, że tutaj te kolory są znacznie bardziej wyraziste, to zgaszone lato właśnie tak jakby długo te kolory leżały sobie na słońcu, tak troszeczkę nam wypłowiały. W tych kolorach zgaszone lato nie będzie czuć się przytłoczone, bo w kolorach wyrazistych, intensywnych, takich czystych może po prostu ta uroda nam gasnąć. Jeżeli chcemy tą urodę wydobyć, no to właśnie szukamy tego typu odcieni. Do stylizacji zgaszonego lata przygotowałam się ubierając na siebie bluzę w odcieniu takiego turkusu, mięty. Jest to dosyć jasny, chłodny odcień. Wydaje mi się, że jest bardzo zbliżony do tego, co jest na tej palecie, dlatego pomyślałam, że będzie dobrze odwzorowywał jakby odpowiednie kolory zgaszonego lata. Założyłam też na siebie biżuterię i tutaj mamy srebro, jak i złoto. Tutaj zgaszone lato może nosić zarówno złoto, jak i srebro. Jeżeli chodzi o złoto, to na pewno lepiej, żeby ono było takie mniej żółte, a bardziej, wiecie, białe, nie aż takie bardzo stare, ciepłe, wiecie, takie oliwkowe, tylko właśnie bardziej białe, ale możemy tak naprawdę tą biżuterię łączyć, albo nosić tylko złoto, albo tylko srebro, albo właśnie łączyć ze sobą. Makijaż zacznę od makijażu brwi i tak jak ostatnio, teraz też użyję sobie kredki Eveline Micro Precise Brow Pencil w odcieniu Taupe. Zgaszone lato jest typem, które nie ma w sobie zbyt dużo kontrastu. Jeżeli przerobimy nasze zdjęcie na biało-czarne, to widzimy na przykład, że cała nasza uroda wygląda na tym zdjęciu właśnie tak szaro, tak bardzo jednolicie, jakby wszystko jest szare. Nie ma takiej dużej różnicy między kolorem włosów, kolorem cery, kolorem oczu, kolorem brwi i wtedy wiemy, że właśnie jesteśmy raczej takim niskokontrastowym typem i zgaszone lato właśnie nie ma w sobie zbyt dużo takiej wyrazistości i kontrastów, więc też całkiem łatwo jest ten typ kolorystyczny przemalować. I chociaż zgaszone lato może pozwolić sobie na trochę więcej niż jasne lato, bo jednak te kolory są trochę ciemniejsze, troszkę bardziej wyraziste, to też dosyć łatwo je przemalować i właśnie stworzyć taki efekt przerysowanego makijażu.
Więc tutaj chciałabym skupić się na tym, żeby fajnie podkreślić urodę, dodać troszeczkę kontrastu, ale nie przerysować urody. Dodam sobie jeszcze trochę żelu bezbarwnego. Jeśli chodzi o podkład, cera zgaszonego lata jest najczęściej taka beżowo-szarawa, czyli będzie po tej troszeczkę chłodniejszej lub neutralnej stronie. Mogą się tam pojawiać również takie bardziej oliwkowe tony, rzadziej różowe, ale też raczej chłodne lub neutralne, po prostu, bo to też nie ma takiej reguły, że tylko i wyłącznie oliwki albo tylko i wyłącznie różowe tony. Ja sobie użyję dzisiaj podkładu Stars Moon Touch w odcieniu Olive Medium, czyli 04. Właśnie on jest taki troszeczkę chłodniejszy, oliwkowy, ale też nie bardzo jasny. I nakładam sobie gąbeczką. Ten podkład ma właśnie takie fajne, neutralne tony, ale troszkę po tej właśnie lekko oliwkowej stronie. Listę kosmetyków w razie czego zawsze macie na dole w opisie, gdybym nie powiedziała jakiegoś numerku, odcienia itd., itd. Odrobina korektora. Ton korektora nie musi być też taki, nie wiem, szarawy czy oliwkowy, jak w przypadku cery, no bo kolorystyka pod okiem jest często inna i tutaj będziemy skupiać się na neutralizowaniu na przykład zasinień czy zaszarzeń, także mogą tutaj być i waniliowe tony, i brzoskwiniowe tony, i neutralne, także to już dobierzcie sobie do Waszych potrzeb. Wybierając bronzer, najlepiej sięgać po odcienie nieco chłodniejsze, konturujące, te takie bardzo ciepłe, pomarańczowe, żółte, czerwone bronzery niekoniecznie mogą się dobrze sprawdzić, natomiast te, które mają tony nieco bardziej oliwkowe, już trochę bardziej tak. Na pewno takich chłodniejszych kontur, który wiecie, bardziej wpada w szarość, sprawdzi się lepiej. Ja sobie użyję dzisiaj takiego sticka konturującego z Han, to jest Desire Bronzer w odcieniu 01 Cold Girl. Na pewno warto uważać na intensywność tego konturowania, bo znów zgaszone lato jest wciąż typem jasnym, jest troszeczkę bardziej wyraziste niż jasne lato, ale to jest wciąż dosyć jasny, delikatny typ, więc takie bardzo ostre, mocne konturowanie no może trochę tą urodę przerysować. Przede wszystkim uważamy, żeby to konturowanie nie było za ciemne i też nie za ostre, bo zgaszone lato lubi taką miękkość w makijażu. Na mnie ten odcień wypada właśnie tak lekko chłodno, konturująco, ale też nie bardzo szaro. Pamiętajcie, że u Was zawsze może wyjść inny ten odcień, bo każdy z nas ma inne tony w skórze i to nie jest taka do końca moja rekomendacja, że ten odcień na pewno będzie u Was chłodny i będzie u Was idealny. Po prostu pamiętajcie, żeby kierować się tym, żeby właśnie szukać czegoś po bardziej chłodnej stronie. Może lekko wykonturuję sobie jeszcze nosek. Jak widziałyście, wracam sobie zawsze do gąbeczki i doklepuję wszystko, żeby były wszystkie linie miękkie i dobrze rozblendowane. Ok, kształty trochę wróciły na moją twarz, buzia jest troszeczkę bardziej wyrazista, wykonturowana, więc możemy przejść sobie do różu. Wybierając odcień różu, również kierujemy się tym, że zgaszone lato lubi zgaszone odcienie. Owszem, najlepiej, żeby one były po tej chłodniejszej stronie, tak jak tutaj widzimy na przykład taki, wiecie, brudny róż, ale przede wszystkim obroni się tutaj każdy odcień, który jest taki właśnie przygaszony, przybrudzony. Przykładowo, dużo lepiej sprawdzi się nam na przykład taki przybrudzony odcień, to akurat jest Dior Rosy Glow 12 Rosewood, który jest jednak po tej cieplejszej stronie. Widzimy, że on jest taki troszeczkę pomarańczowy, ale już taki zgaszony, przybrudzony odcień sprawdzi się lepiej niż bardzo żywy, neonowy, taki wiecie, Barbie róż. Wiecie, o co chodzi. Najlepiej sprawdzą się właśnie odcienie takie brązo-różowe, przyszarzone róże, na przykład tego typu. Bardzo fajnie powinien się sprawdzić na przykład taki odcień. Na przykład tutaj paletka LH Cosmetics, w szczególności ten troszeczkę chłodniejszy, też przepiękny, taki przygaszony, przybrudzony. Albo na przykład tutaj mam Fat Cheeks z NYXa. Zobaczcie, taki piękny. To jest ten figowy Fig Fizz. Zobaczcie, piękny, taki brudniejszy odcień. Albo na przykład taki zgaszony, troszkę cukierkowy róż, aczkolwiek zobaczcie, on jest dużo jakby cieplejszy niż to, co tutaj widzimy w tej konkretnej palecie. Mimo wszystko ten powinien się sprawdzić lepiej niż jakieś takie żywe, neonowe odcienie. Myślę, że z tych wszystkich, które pokazałam, najlepiej będą reprezentowały ten typ, tego typu odcienie. Takie naprawdę chłodniejsze i mocno zgaszone. Ja może użyję sobie tego z paletki LH Cosmetics, tego chłodniejszego. On się może wydaje w paletce dosyć ciemny, ale wierzcie mi, że jest absolutnie idealny i wcale tak ciemno nie wypada. Oczywiście zależy, ile go nałożymy.
Kiedy po nałożeniu różu czujecie, że z Waszym makijażem coś jest nie tak i coś Wam nie gra i jakoś dziwnie się w tym różu czujecie, to właśnie być może dlatego, że ten odcień różu jest zbyt żywy, zbyt cukierkowy. Jest taka teraz, nie wiem, moda na takie właśnie bardzo żywe odcienie różu, takie wiecie, aż koralowe, takie neonowe wręcz i one przy zgaszonym lecie niestety, ale będą wyglądały bardzo jakoś tak dziwnie i sztucznie. Coś nie będzie się w tym makijażu kleić. I jeśli chodzi o rozświetlacze, to wybieramy te po tej troszeczkę chłodniejszej stronie niż ciepłej. Unikamy przede wszystkim takich, wiecie, żółtych, złotych rozświetlaczy. Natomiast wszelkiego rodzaju takie odcienie szampańskie, lekko srebrzyste, białawe będą jak najbardziej w porządku. Ja myślę, że użyję sobie dzisiaj tutaj Ireny Ellis. To jest Surreal Shine, odcień Neutral Shade. I ten neutralny jest właśnie bardzo fajny, bo on nie wypada ani bardzo ciepło, właśnie jakoś tak żółto, ale też nie jest taki, wiecie, srebrny czy biały. Tutaj to już mi się nawet za mocno trochę przykleiło, delikatnie sobie to rozklepię. Przypudrowuję sobie cerę moimi sprawdzonymi pudrami i przechodzimy do Waszej ulubionej części, czyli makijażu oka. Przeselekcjonowałam sobie trochę moich palet i pokażę Wam, które w mojej opinii palety najlepiej sprawdziłyby się dla zgaszonego lata. Tutaj znowu skupiamy się na tym, żeby te palety były raczej po tej chłodnej stronie, ale one też nie muszą być skrajnie zimne. Natomiast skupiamy się na tym, żeby odcienie były trochę bardziej zgaszone, czyli jak sięgamy na przykład po jakiś róż, po jakiś błękit, po jakiś fiolet, to żeby to nie były czyste barwy, tylko właśnie takie bardziej przytłumione. Dla referencji pokażę Wam, to są czyste barwy. To są wyraziste, czyste barwy i takich barw na pewno unikamy, a raczej szukamy czegoś, co jest takie, wiecie, przyszarzałe, przykurzone, jakby połączyć dany kolor z odrobiną popiołu. Takich neutralnych paletek myślę, że bardzo fajnie sprawdziłaby się Day to Night z Affectu, która nie jest skrajnie zimna, to nie jest szara paleta, ale właśnie są to takie brązy przybrudzone, neutralne, takie właśnie tutaj mamy też taki odcień delikatnie pieczarkowy, taupe i ta paleta tutaj fajnie by się dla tego typu sprawdziła, bo zgaszone lato również może nosić brązy, nie tylko szarości. Brązy też są jak najbardziej spoko. Jeżeli szukamy czegoś trochę chłodniejszego, to mój ulubieniec, którego ostatnio używałyśmy, czyli Cool Star od Starsów, paletka chłodnych brązów, takich pieczarkowych, odcieni taupe i jest bardzo fajna, bo to nie są właśnie takie typowe szarości, takie szare, wiecie, srebrne odcienie, tylko właśnie takie brązy mocno zszarzałe, odcień taupe, czyli jak ja to mówię, pieczarkowy, to jest właśnie coś między brązem, szarością i jeszcze ma w sobie taką nutkę fioletu. I właśnie ta paletka jest moim zdaniem idealna w ogóle dla wszystkich typów letnich i dla zgaszonego jak najbardziej tego, takich bazowych, totalnie bazowych makijaży. Wyciągnęłam też paletkę Smolder, bo ona też ma dużo takich właśnie taupowo-brązowo-chłodnawych odcieni, aczkolwiek ta jest taka dosyć już ciemniejsza, więc też nie każdy odcień w tej palecie by nam odpowiadał. Natomiast palety z kolorami, tutaj przygotowałam sobie kilka. Myślę, że wciąż można by było tutaj używać sobie Pastel Miami, gdybyśmy przykryli sobie te odcienie, bo one są, zobaczcie, takie bardziej żywe, neonowe, ale bez tych odcieni już wydaje mi się, że spokojnie można by było przy zgaszonym lecie tej paletki sobie używać. Całkiem fajną kolorystykę mamy również w palecie Succulent Dew od Singe Beauty, bo właśnie mamy tutaj takie chłodniejsze zielenie, chłodniejsze fiolety. Zobaczcie, że ten róż jest tutaj bardzo podobny do tego w palecie. Ten jest wprawdzie troszeczkę żywszy, ale widzimy, tak, mamy taką fajną miętkę, zielenie takie tego typu, więc też tą powinniśmy spokojnie sobie poradzić. Natomiast moim zdaniem idealną paletą byłaby Glam Grunge z Glam Shopu, bo to są właśnie takie wszystkie odcienie brudne, zgaszone, troszkę grunge'owe, ale właśnie z tą taką nutą tego popiołu w nich, no nie? Więc widzimy, że tutaj są niby niebieskie odcienie, ale one są takie bardzo, bardzo wypłowiałe. To są takie gołębie niebieskości, właśnie idealne dla zgaszonego lata. Mamy tutaj też zielenie, może ta byłaby troszeczkę zieleń za ciepła, ale myślę, wydaje, że wiecie, w makijażu jakby tam się z czymś ograło, spokojnie dałoby radę. Natomiast ten, czy ten taki szałwiowy odcień, absolutne ideolo. Taki pudrowy róż, właśnie takie trochę chłodniejsze brązy,
To jest bardzo, bardzo dobra paleta. Może bym zakryła tylko ten odcień, a reszta spokojnie by tutaj się nadała. W poszukiwaniu fioletów myślę, że Spring Flowers z Mexmo, zasłaniając tutaj ten rządek, bo też jest taki za neonowy, ale właśnie te wszystkie takie fiolety widzicie, brudne, takie troszeczkę przyszarzałe, to jest idealne fiolety. To jest też idealna paleta. A to jest absolutnie idealna paleta dla zgaszonego lata, czyli Moonlight Muse od Artitude Cosmetics. Zobaczcie, no właśnie widzimy te takie bardziej szarawe odcienie, takie właśnie pieczarkowe. Mamy jakiś brąz, mamy jakieś bordo, ale też właśnie taki piękny, zgaszony odcień, który jest takim fioletem, ale no tak brudnym, że już prawie nie widać, że to jest fiolet. Te odcienie, tutaj ten na przykład jest bardzo zbliżony, zobaczcie, do tego. Bardzo zbliżony, więc wydaje mi się, że właśnie to jest idealna paletka, bo ona jest taka, że ma nutkę koloru, ale jest taka brudna, zgaszona, taka nieoczywista, przepiękna, absolutnie przepiękna i właśnie po tej trochę chłodniejszej stronie, ale nie skrajnie szarej. Taka troszkę bardziej pastelowa, Angelique z Cosmic Brushes, zobaczcie, przepiękna. Mamy pastelki, ale też nie takie bardzo, bardzo jasne i te odcienie są też takie pięknie przygaszone właśnie, w szczególności tutaj te fiolety, ale też ten turkus, te niebieskości, one też nie są takie czyste niebieskie, takie wiecie, takie uderzające aż po oczach, tylko one mają troszkę takiego brudu właśnie w sobie. Zobaczcie na przykład te niebieskości, widzicie, ten taki pastelek i ten, to są bardzo, bardzo zbliżone odcienie. Więc tą spokojnie też dalibyśmy radę zrobić jakiś piękny makijaż dla zgaszonego lata. Tu mam taką zimową paletkę z Oden's Eye. To jest właśnie ta wersja chłodniejsza i tutaj też może mamy, wiecie, odrobinkę żółtego czy jakiejś zieleni, ale te wszystkie kolory są też takie przygaszone, przybrudzone, przykurzone i te niebieskości, właśnie tego typu niebieskości, takie gołębie niebieskie, takie mocno brudne, to są absolutnie idealne odcienie. I ostatnią paletką, jaką wybrałam, jest The Lovers od Cosmic Brushes. Zobaczcie, przepiękna kompozycja i właśnie takie idealne kolory. Mamy tutaj właśnie taką mięto, szałwię, takie bardziej morsko-turkusowe niebieskości, taki zgaszony pastelowy odcień, tutaj pudrowy róż, taki brudniejszy róż. Tego typu odcienie też by podźwignął ten typ, bo ten jest na przykład trochę cieplejszy, ale też jest mocno przybrudzony, więc gdzieś tam dodając trochę do makijażu, spokojnie byśmy dali radę go, że tak powiem, wpleść do naszego makijażu. Podobnie z takimi oliwkowymi odcieniami, ten akurat jest niby taki właśnie militarno-oliwkowy, niby trochę cieplejsza jest ta zieleń, ale porównując do innych zieleni ciepłych, na przykład takich, no to widzimy, że ta jest jednak znacznie chłodniejsza, więc no mamy takie właśnie fajne, troszkę chłodniejsze i zgaszone tony w tej palecie. Na powieki nałożyłam już bazę i przejdę sobie do paletki Glam Grunge z Glam Shopu i odcienia Punk, który jest takim lekko szarawym brązem. Nakładam sobie na średniej wielkości pędzelek i nakładam na całą powiekę. Będę robić makijaż w stylu Smoky Eyes, ale taki delikatniejsza, dzienna wersja. Zgaszone lato w swoim makijażu przede wszystkim powinno sięgać po odcienie średnio nasycone, czyli bardzo jasne, niewiele jej dadzą, bo jest to typ, który nie ma w sobie dużo kontrastu, więc bardzo jasne odcienie niewiele pomogą w makijażu. Natomiast bardzo ciemne, no to dodadzą tego kontrastu bardzo dużo i nasza uroda może w tym makijażu zniknąć. Dlatego właśnie sięgamy po takie średniej intensywności, średniej ciemności cienie, żeby trochę podkreślić urodę, ale jej nie przytłoczyć. Unikamy też bardzo mocnych kolorów, tak jak wiecie, czerń i graficznych makijaży, takich wiecie, mocnych, na przykład grubych, czarnych kresek. One będą wyglądały za ostro, raczej rekomendowałabym wtedy, jeżeli mamy ochotę na jakąś kreseczkę, to jak najbardziej, ale możemy zrobić ją brązem, szarością, czy po prostu namalować jakimś cieniem z paletki, wtedy też będzie ten efekt bardziej miękki. No i jak widzicie, nakładam cień na całą powiekę, tak żeby dobrze, dokładnie ją pokryć. Dochodzę do załamania powieki i powyżej załamania już sobie lekko rozcieram i zmiękczam. To samo robię na dolnej powiece. Jeżeli chcemy, żeby nasze oko wyglądało na większe, na otwarte, to warto sobie też na tą dolną powiekę trochę koloru nałożyć. Dobrze jest mieć w pogotowiu jakiś czysty pędzelek, żeby jeszcze dokładniej rozcierać sobie granice. Pamiętamy, zgaszone lato lubi miękkość w
makijażu, więc staramy się wszystko pięknie, dokładnie rozblendować i powiem Wam, że ta technika wypracowana zrobi nam więcej niż idealnie dobrany kolor. A sięgnęłam sobie dzisiaj po tą paletkę, chociaż kusiło mnie też, żeby sięgnąć po inne, po jakieś kolory, ale mam ubranie w tak wyrazistym odcieniu, że teraz na przykład nałożenie sobie takiego różu czy fioletu mogłoby już być, wiecie, za dużo po prostu. Więc raczej takie na przykład różowe czy fioletowe makijaże, które jak najbardziej zgaszone lato może sobie wykonać, ale wtedy ja osobiście połączyłabym je z jakąś bardziej neutralną stylizacją. Z jakąś, nie wiem, szarą koszulką, czy białą koszulą, czy błękitną koszulą w paski, wiecie o co chodzi. Coś takiego bardziej neutralnego i wtedy na tym oku faktycznie można trochę tego koloru zastosować. My sobie zastosujemy odrobinę koloru w błysku, bo to jeszcze nie jest koniec makijażu, na pewno dodamy sobie coś delikatnie błyszczącego. W tej serii staram się wykonywać dosyć proste makijaże, takie niezbyt skomplikowane, żeby były też dla Was łatwe do odtworzenia, jeżeli nie macie jakichś umiejętności albo dopiero zaczynacie swoją przygodę z makijażem, żeby one były takie w miarę realne dla Was do wykonania. Aczkolwiek dostawałam też jakieś tam prośby, sugestie, żeby właśnie może więcej koloru, może więcej czegoś tam, słuchajcie, może kiedyś, może będziemy kontynuować później tą serię i będę pokazywała Wam jakieś bardziej kolorowe opcje, ale wiem, że wiele osób właśnie czeka na te takie bezpieczne, klasyczne makijaże, żeby wiedzieć, w jaki sposób dany typ kolorystyczny powinien się malować, więc zacznijmy od tego. Może w przyszłości rozwiniemy tą serię o jakieś kolorowe i bardziej zwariowane makijaże, jak będziecie chcieli, ale zaczynamy od takich właśnie basicowych rzeczy. Ok, zobaczcie, mam jeden cień na całej powiece, dokładnie roztarty, że nie widać, gdzie jest granica tego cienia. O to nam przede wszystkim chodzi. Warto jest poświęcić na to blendowanie troszkę dłuższą chwilę, kilka minut i poćwiczyć naszą cierpliwość, bo to naprawdę owocuje potem fajnym efektem. Sięgnijmy sobie teraz po może jakiś błysk i tak woła mnie ten odcień Phases z paletki Moonlight Muse od Artitude. On ma taką leciutko brązowo-fioletową bazę i nieco niebieskawy błysk, więc wprowadzimy sobie odrobinkę koloru w nasz makijaż i ja nałożę sobie palcem na środek powieki. Zobaczcie, że automatycznie ten makijaż nam się troszeczkę tak rozświetli i rozjaśni, więc jeżeli czuliście się w takim smoky eye zbyt przytłoczone i jakieś takie, wiecie, że to jest takie zbyt intensywne dla Was, to możecie się jeszcze uratować, właśnie dokładając troszeczkę błyszczącego cienia, na przykład na środek powieki, czy na całą powiekę ruchomą. Ta odrobina światła, którą wprowadzamy do makijażu, od razu właśnie rozświetli i tak odświeży nam ten makijaż. Ja nałożę sobie też trochę na środek dolnej powieki i może jeszcze odrobinę odcienia Lunar, to jest taki srebrzysto-różowy, przepiękny odcień. Rozetrę go sobie dokładnie w palcach i nałożę odrobinę pod sam łuk brwiowy, żeby jeszcze więcej świetlistości nadać temu makijażowi. I może jeszcze odrobinę wewnętrzny kącik. W mojej opinii jest to w zupełności wystarczające i wygląda to prześlicznie i zajęło mi to dosłownie kilka chwil, więc biorę się za wytuszowanie rzęs. Ja używam sobie czarnego tuszu i możecie sobie używać czarnej maskary, możecie używać granatowej, brązowej, bordowej. Po wytuszowaniu rzęs oczy zrobiły się jak 5 zł. To jest właśnie magia takiego miękkiego smoky eyes, że to oko zawsze robi się takie duże. Przechodzimy do makijażu ust i zrobimy sobie taką małą selekcję odcieni i kolorów, jakie będą najkorzystniejsze dla zgaszonego lata. Bardzo często wybieranymi przez zgaszone lato kolorami na usta są wszelkiego rodzaju odcienie takich zgaszonych róży i fioletów. Coś tego typu, na przykład w tej paletce mam, wiecie, takie odcienie, czyli właśnie wszystkie takie odcienie różowo-fioletowe, ale bardziej mowowe, przybrudzone, przygaszone. Natomiast zgaszone lato również jest kolorem, który spokojnie może używać brązów, bo brązy też są i nudziaki odcieniami zgaszonymi, brudnymi, więc też będą bardzo fajnie zgaszone lato komplementować, więc to jest jeden z tych typów kolorystycznych, który w brązach wygląda naprawdę bardzo dobrze, tylko musimy pamiętać o tej temperaturze, żeby te brązy nie były za ciepłe, nie były zbyt pomarańczowe, zbyt rude, a raczej właśnie po tej chłodnej stronie. Zetrę sobie z ust błyszczyk, czy raczej olejek, który miałam wcześniej nałożony. Na początku selekcja konturówek, na przykład NYX Line Loud, to jest 13 Fierce Flirt. Może zrobię większego swatcha, żeby lepiej było widać kolor. Sensual,
To jest odcień 502 Nougat. Też piękny, zgaszony odcień różu. I ta sama konturówka, odcień 515 Antique Rose, który jest właśnie czymś między brązem a różem. Bardzo twarzowy odcień i bardzo, powiem Wam, uniwersalny dla wielu typów kolorystycznych. Mamy Stars Eternity, który też jest takim brązo-fioletem. Mio Lip Contour Scriber, odcień 11 Jewels. Ten będzie trochę ciemniejszy, ale też dałby radę spokojnie. Też ma w sobie, to jest taki jakby mocno zgaszony fiolet. I Mio Lip Shaper 02 Dear Rose. Prześliczny, różany odcień. Piękna paleta. A z brązów na przykład Glam Shop Mleczna Czekolada. On jest taki chłodniejszy i też ma taką nuteczkę w sobie fioletu. Tutaj już może przy tych aż tak tego nie widać, ale w towarzystwie innych brązów, takich cieplejszych, to jest to widać. Odcień Ombre też powinien być spoko, aczkolwiek ten już jest troszkę taki cieplejszy, taki bardziej, wiecie, po prostu brązowy. Natomiast on też nie jest jakiś mega ciepły, więc też tutaj powinien się sprawdzić. Mio Lip Shaper She's Nude, to jest 03, troszkę ciemniejszy brąz, klasyczny, taki neutralny. Cosmic Brushes, odcień Rebel, mój ulubieniec. Zobaczcie, on jest taki przepiękny, oliwkowo-brązowy, cudowny. Albo na przykład odcień Effortless, który też jest czymś między brązem, ma brąz z taką nutą fioletu. Jeżeli jesteście tym typem, to możecie sobie lawirować między takimi delikatnie różanymi, zgaszonymi, mowowymi odcieniami, albo właśnie brązami chłodniejszymi, lekko fioletowymi. Z pomadek tutaj zacznę sobie od tintu. To jest Belly Fucking the Garden, który właśnie po zatintowaniu delikatnie przygasi nasz kolor ust. Nie wiem, czy jest dostępny, ale glazurka, to jest Glam Shop Tafla w odcieniu glazurka. Glazurka była po prostu też bardzo uniwersalnym kolorem, ale też fajnie sprawdzi się, no na przykład ten Black Honey z Klinika, który jest taki półtransparentny i też pięknie przygasza odcień ust, ale dodaje troszeczkę życia. Oczywiście wszelkiego rodzaju brązy, na przykład Hansey Nude, to jest Chill Out, czyli 42, gdzie też ma brąz z nutą różu, coś bardziej różowawego, to jest Brown Fix Annabelle Minerals. 704 Posh Girl to jest Hean Luxury. Wydaje się ciemny, ale można spokojnie go, wiecie, tak delikatnie tutaj rozmiększyć, rozklepać i ten odcień też będzie bardzo spoczko. I przechodząc do tych takich bardziej fioletowo-różowych, tutaj jest Glam Shop różowa, ale zobaczcie, że on jest taki dosyć nasycony. Ten bym rekomendowała albo rozklepać sobie paluszkiem, albo połączyć z chłodniejszą konturówką. Czyli na przykład nakładamy sobie brązową konturówkę i do tego taki odcień i spokojnie możemy takie odcienie też nosić. Tu jest na przykład Stars In The Cube numer 06. Piękny, już bardziej zgaszony odcień różu. Bardzo, bardzo dobry dla właśnie zgaszonego lata, czyli Soft Summer. Tu mam Mio Peach Pink. Troszeczkę cieplejszy, ale wciąż taki, wiecie, delikatny, przygaszony. Tu mam Han Luxury, to jest odcień 703. Też wyszedł i dosyć intensywnie, bo one są gęste, ale jak się je rozklepie, to jest naprawdę bardzo ładny odcień. Stars In The Cube 05. Taki już mowowy, chłodniejszy fiolet. Kolejny Hean, też Luxury 713. Takich jaśniejszych i bardziej brązowych, na przykład Glam Shop Szyta na miarę. Ona też ma w sobie nutę fioletu, ale jest taka bardziej brązowawa. Mam jeszcze taką paletę od Danessy Myricks. Te dwa odcienie Wam pokażę, jak się prezentują. Tutaj mamy jeden, a tu mamy drugi. Także całkiem spory przekrój kolorów. Idąc do drogerii będziecie wiedzieć, czego szukać. Tak naprawdę możemy mieć w swoich zbiorach zarówno takie delikatne, zgaszone róże, jak i coś bardziej brązowego i dopasowywać te odcienie ust do tego właśnie, jaką mamy stylizację, czy jaki mamy makijaż, bo ja na przykład do tej niebieskiej mojej bluzy nie widziałam raczej takich różowych ust, a już bardziej zgaszone, prawda? A jakbym miała bardziej, nie wiem, szarą bluzkę, no to można wtedy fajnie sobie zaszaleć z odcieniem ust i dopasować po prostu do naszej stylizacji. Także ja pokażę Wam kilka opcji, ale ze względu na to, że jestem raczej kolorowo ubrana, to postawię na koniec na coś bardziej zgaszonego. To może na początek coś bardziej różowego. Zacznę sobie od kredki Hean Sensual numer 502 Nougat. I wybrałam ten odcień, to jest Stars 05. I zobaczcie, że teraz może to wyglądać już tak dosyć krzykliwie, ale jakbym założyła szarą bluzę, a nie taką turkusową, no to moim zdaniem już wygląda to całkiem fajnie. Także to nie jest wszystko tylko i wyłącznie kwestia kolorów, ale też kompozycji, naszej stylizacji, naszego makijażu i absolutnie wszystkiego. Druga opcja, taka trochę bardziej zgaszona, to będzie konturówka Stars Eternity, odcień Nudes Otter i pokryła nią prawie całe usta.
Zostawiam sobie tylko środek niepokryty i sięgam sobie po Black Honey z Klinika i dodaję sobie na środek ust. I to już dla mnie kolorystycznie wygląda lepiej do tej stylizacji, no bo tak właśnie nie gryzie się z kolorem na ubrania. Oczywiście jakby z szarością jeszcze bardziej zgaszony vibe, jeszcze bardziej taki neutralny, także też wydaje mi się, że ta opcja ta mi się podoba, już wygląda bardzo fajnie tutaj w koncepcji tego make-upu. To możemy sobie jeszcze sprawdzić coś takiego bardziej brązowego. Tutaj użyję sobie konturówki Cosmic Beauty odcień Rebel, tak na tą konturówkę ze Stars, bo już nie chcę wszystkiego tak zmazywać. Rozmiękczam sobie krawędź, rozcierając konturówkę palcem. Tak jak mówiłam, zgaszone lato nie lubi takich wyrazistych linii, kontrastów i tak dalej. Także konturówka jak najbardziej tak, ale też nie za ciemna i też nie za ostra. Prawdopodobnie lepiej będziesz wyglądać, jeżeli jesteś zgaszonym latem, w takim troszeczkę bardziej miękkim makijażu ust. To też nie ma reguły, bo to jest bardzo indywidualna kwestia. Zgaszone lato z kolorem włosów blond będzie inaczej się prezentować w takim makijażu niż zgaszone lato w odcieniu włosów brąz, prawda? I na to może Glam Shop szyta na miarę. I mamy coś między nudziakiem, a takim bardzo, bardzo zgaszonym różem, chłodniejszym. Bardzo ładnie się to prezentuje. Z szarością dobrze i w kolorze też wydaje mi się, że całkiem spoko, więc myślę, że mogę zostać sobie w tej opcji. I tak prezentuje się skończony makijaż dla typu kolorystycznego zgaszone lato, czyli Soft Summer. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba ten makijaż, czy robiłyście już coś podobnego u siebie, jak się wczujecie w tego typu makijażu i jak wypróbujecie, to też dajcie mi feedback, czy to jest Wasz klimat, czy jeszcze nie do końca to. Piszcie w komentarzach, jaki typ kolorystyczny chcielibyście zobaczyć jako następny. Myślę, że będziemy iść porami roku, więc prawdopodobnie zrobię następne chłodne lato, a potem przejdziemy sobie do jakiejś innej pory roku, więc piszcie, do której. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was przydatny. Jeżeli tak, to zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!